Viltrox Lab 135 mm f1.8 to najbardziej pokręcona premiera obiektywu, w jakiej miałem okazję uczestniczyć. I tak naprawdę do końca nie rozumiem, dlaczego najpierw ruszyła przedsprzedaż tego obiektywu, a dopiero później oficjalna premiera. Jedno jest natomiast pewne, biorąc ten obiektyw do ręki, z zamkniętymi oczami pomyślałbym, że to G-Master od Sony, tylko że to Viltrox. A ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Obiektyw Viltrox Lab 135 mm 1.8 dostałem na przedpremierowe testy od Viltrox Polska i w chwili publikacji tego materiału odesłałem go już z powrotem do dystrybutora, nie odnosząc z tego tytułu żadnych korzyści finansowych. Natomiast aparat Sony A7 IV, który widzicie w tym odcinku, został mi podesłany przez Fotoformę, abym mógł dla Was przeprowadzić testy tego obiektywu. Jeżeli sam chciałbyś przetestować ten aparat, zerknij sobie w Fotoformie do działu wypożyczalnia, a otrzymasz go na testy w takiej pancernej walizce. Gdy Viltrox Polska napisali do mnie, czy chciałbym przetestować ich flagową premierę Viltrox Lab 135 mm 1.8, zawahałem się. Nie dlatego, że nie chciałem testować tego obiektywu, tylko dlatego, że byłaby to moja pierwsza styczność z systemem Sony. Nie dajcie się zwieść, że na moim kanale są już filmy z systemem Sony, gdzie testuję obiektywy Viltroxa, m.in. 28 mm f4.5 Pancake czy 40 mm f2.5. Tak naprawdę te dwa filmy były nagrywane zdecydowanie później niż ten, który oglądacie właśnie o Viltroxie Lab 135 mm, ale no to wszystko spowodowane jest tą przesuwającą się premierą i tym, że ten film po prostu czeka na swoją kolej. A tak naprawdę to w trakcie dopinania szczegółów właśnie z tym obiektywem okazało się, że byłaby możliwość nagrania jeszcze materiałów z 28 mm i 40 mm. No i taka jest właśnie historia moich początków z systemem Sony. Wszystkie zdjęcia, jakie widzicie w trakcie trwania tego odcinka, to JPG. Jak być może już wiesz, uruchomiłem serwis Patronite, gdzie masz możliwość wesprzeć mój kanał. Tak się składa, że jednym z progów jest możliwość pobierania plików wraz z testowanych obiektywów i aparatów, ale no niestety ten materiał nagrywałem zanim jeszcze tak naprawdę Patronite powstał, więc w trakcie tego odcinka no nie jestem w stanie zapewnić Wam materiałów do pobrania. W systemie Sony Viltrox Lab 135 mm 1.8 ma bardzo silną konkurencję. Z jednej strony są tutaj dostępne dwa popularne obiektywy niezależnych producentów, czyli Sigma 135 mm 1.8 oraz Samyang 135 mm 1.8. Jest tutaj także dostępny G-Master od Sony. Z drugiej strony naprawdę ciężko te obiektywy ze sobą porównywać, bowiem każdy z nich jest w innym segmencie cenowym, a jakby tego było mało, tak naprawdę są to obiektywy o różnych wymiarach i różnej wadze. W Canonie również dostępna jest 135 natywna RF35-1.8L, Nikon ma swoją plenę, no tak naprawdę do wyboru, do koloru w każdym systemie jesteśmy w stanie coś dopasować w tej ogniskowej, ale w Sony ta konkurencja jest najsilniejsza. Do tej pory było do wyboru, do koloru niezależnie od systemu, a teraz pojawia nam się jeszcze jedna konstrukcja. I to konstrukcja nie byle jaka. Pierwsze wrażenie, pierwszy moment, gdy wziąłem ten obiektyw do ręki, to było takie wow, kawał szkła, naprawdę kawał szkła. Obiektyw waży 1235 gramów, kilo 200 masy, którą przypinamy do aparatu. To czuć. Uwierzcie mi, to czuć i to bardzo szybko czuć, że to jest coś naprawdę ciężkiego. To najcięższa 135 ze wszystkich, jakie dostępne są w segmencie bezlusterkowców. Ale ta waga ma swoje uzasadnienie. 11-listkowa przysłona, 14 elementów optycznych, średnica filtra 82 mm, to wszystko wewnątrz, a na zewnątrz rewelacyjna jakość wykonania, jakość spasowania, użyte materiały, uszczelnienia, to wszystko sprawia bardzo dobre wrażenie. Gdyby nie logo na obudowie, gdyby nie to, że wiedziałem, co dostałem na testy, gdyby to był absolutnie ślepy test, pomyślałbym, że to jest G-Master. Nie ma absolutnie żadnej opcji, żebym w ślepym teście, nie wiedząc, co mam w ręku, pomyślał, że jest to obiektyw pochodzący z Chin. Viltrox w ostatnim czasie pokazuje nam, że potrafi zrobić szkło w każdym segmencie cenowym i jest to konstrukcja udana. Robi to dobrze w segmencie totalnie amatorskim i
najtańszym możliwym, czy to w przypadku takich obiektywów jak niedawno zaprezentowany 28 mm f4,5 Pancake, czy choćby w przypadku takich obiektywów jak Viltrox 56 mm 1.7 na matryce APS-C. Z drugiej strony mamy obiektywy w totalnie przeciwnym segmencie, choćby bardzo popularne w naszym kraju Viltroxy Pro 27 mm f1.2 czy Viltrox Pro 75 mm 1.2 dedykowane do Fujifilm. Są to przedstawiciele segmentu, w którym za wysoką cenę idzie naprawdę wysoka jakość. Dokładnie tak samo jest w przypadku obiektywów Viltrox Lab 135 mm 1.8 i Viltrox po raz kolejny pokazuje, że potrafi zrobić obiektyw niezależnie od tego, czy jest to segment amatorski czy profesjonalny. Czy warto w ogóle rozważyć ten obiektyw? Według mnie tak, chociaż Viltrox naprawdę nie miał łatwego zadania. Testowałem go na aparacie Sony A7 IV z matrycą 33 megapiksele. Nie jest to może najbardziej wymagająca puszka dla obiektywu, ale już zdecydowanie bardziej wymagająca niż chociażby Canon R6 Mark II z 24 megapikselową matrycą, którego używam na co dzień. Obiektyw nie miał absolutnie żadnego problemu w trakcie pracy z tym aparatem, a obrazek jest perfekcyjnie ostry już przy pełni otwartej przysłonie. I to niezależnie, czy mówimy o centrum kadru, czy o jego brzegach, a pamiętajcie, że mówimy o pełnej klatce. Warto jednak odnotować, że chcąc oferować pełnoklatkowe obiektywy do Sony, trzeba liczyć się z tym, że nie będą one podpinane tylko do aparatów takich jak Sony A7 IV, A7 III, ale także do takich aparatów jak bardzo wymagający Sony A7R IV o matrycy 61 megapikseli. Do pracy z taką matrycą obiektyw musi być już naprawdę bardzo wysokiej jakości, żeby dostarczyć nam nie tylko przyzwoity obrazek, ale żeby w ogóle wykorzystać pełnię możliwości aparatu. Moim zdaniem Viltrox z bardzo trudnego zadania przygotowania szkła w segmencie premium w systemie Sony wychodzi z obronną ręką. Jakość generowanego obrazka okupiona jest nie tylko nie najniższą ceną, no ale przede wszystkim dosyć wysoką wagą tego obiektywu. 1235 gramów na obiektyw stałoogniskowy 135 mm to bardzo dużo. W dobie postępującej miniaturyzacji, gdzie poszczególni producenci chwalą się coraz lżejszym i bardziej kompaktowym sprzętem, no to są solidne wartości. Przypomina mi to troszeczkę czasy obiektywów tworzonych do lustrzanek, gdy nie mieliśmy tych wszystkich korekt cyfrowych, które pozwalają nam robić szkła bardziej kompaktowe i lżejsze. I gdy o tym myślę, to tak się składa, że sprzedaż tego obiektywu będzie fantastycznym testem tego, co mówią ludzie w internecie na temat tych nowoczesnych obiektywów, które są korygowane cyfrowo, które są bardzo kompaktowe, no i które mają swoje wady optyczne. Tutaj otrzymujemy szkło o niesamowitej optyce, o niesamowitych parametrach obrazu, które jednak swoje waży i które przy całodziennym użytkowaniu na pewno zagwarantuje Wam wrażenie na następny dzień, jeżeli chodzi o Wasze plecy. Recenzując ten obiektyw, nie da się wspomnieć o tym, co go wyróżnia na tle konkurencji, a mianowicie o wbudowanym ekranie OLED. Wyświetla on nam w czasie rzeczywistym odległość, na jaką ostrzymy tym obiektywem. Nie jest to coś, do czego jestem przyzwyczajony, dlatego po krótkim czasie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaka jest użyteczność tego rozwiązania, ale mogę powiedzieć, że działa ono idealnie i naprawdę bardzo płynnie. To, co zaskoczyło mnie najmocniej i czego obawiałem się najbardziej, to jak rozwiązanie to sprawdzi się w pełnym słońcu, czy będzie to w ogóle użyteczne, ale moje obawy były zupełnie bezpodstawne. Oprócz ekranu na obudowie znajdziemy przełącznik od mechanizmu przysłony. Może ona działać w trybie zupełnie bezgłośnym, natomiast możemy także przy pomocy jednego guzika ustawić sobie, żeby ona klikała. Na obudowie znajduje się także przełącznik od mechanizmu autofokusa oraz limiter zakresu ostrzenia. Oprócz tego na obudowie znajdziemy także dwa programowalne przyciski funkcyjne. Jeżeli natomiast chodzi o zawartość samego opakowania, to poza obiektywem dostajemy także dedykowany skórzany futerał do transportu obiektywu oraz osłonę przeciwsłoneczną. Muszę tutaj dodać, że osłona przeciwsłoneczna wykonana jest naprawdę bardzo dobrze. Nie jest to tylko solidny kawałek plastiku. Wnętrze tej osłony wyścielone jest takim materiałem zamszowym, które ma dodatkowo ograniczać wpadanie promieni słonecznych. Front osłony natomiast zabezpieczony jest dodatkowym gumowym paskiem ochronnym. Jak widzicie, pomyślano tutaj o wszystkich, nawet najmniejszych detalach. Może nie jest to szkło, które chciałbym nosić na szyi przez cały dzień, ale na pewno jest to szkło, które chciałbym mieć w dłoni podczas sesji.